Witam serdecznie. 2 luty, czyli imieniny miesiąca. I tak wygląda nasz horoskop. Co się zmieniło? Oczywiście Duada Samsa, bo jesteśmy w znaku wodnika, a Duada Samsa mamy raka. Cóż to jest Duada Samsa raka, tak? Można by się zapytać. Jeszcze aspekt. Oczywiście musimy się temu przyjrzeć. Muszę zwrócić uwagę, że tylko pozostała kwadratura Słońca i Księżyca. To jest dobra kwadratura, jeżeli chodzi o działania jakby w założeniu polityczne. Jest kwadratura Słońca z Jowiszem, to też jest dobra, i z Uranem niech sobie będzie. Dlatego też te wszystkie ciśnienia są takie dosyć dziwne, układy dziwne. No i pytania. Tutaj osoba napisała, że te wybory jakby były fałszowane. No nie zupełnie tak jest. Ja przyglądałem się tym wyborom bardzo dokładnie w tym roku, ze względu na to, że miałem 2 kolegów w tych grupach, jeden był kierownikiem tej grupy, a drugi był po prostu tam pilnował tego wszystkiego. Pytałem się, jak to wygląda. A ponieważ jeden, ze względu na to, że był w wyborach tutaj u mnie, znaczy ja wybierałem tam, gdzie on był na tych wyborach, i po prostu ze względu na to, że mieszka dosyć daleko, z drugiej strony skończył o prawie 1:00 w nocy. Wyszedłem, zadzwonił do mnie i przyszedł do mnie nocować konkretnie. I wyobraźcie sobie, że brak było podpisu jakiegoś podpisu na tych paczkach i go wezwano o godzinie 5:00 czy coś, żeby poszedł na ten zbiorczy. To było akurat niedaleko, taki jest pałac ślubów na Widzewie. Chyba nawet to był w pałacu ślubów, więc raczej nie wierzę w to, żeby było. A z kolei nasza koleżanka odbierała te głosy wszystkie w Warszawie. I też one są bardzo pilnowane. To ja wiem, że Stalin tak powiedział, że najważniejszy kto liczy. To nie jest taka prawda. Nie jest taka zupełna prawda, nie zupełnie tak wygląda. No powiedzmy, że tak. Następna sprawa, jak to wygląda dzisiaj i na dziś. No wiemy, że Pluton uaktywnił się, i to bardzo. Pluton mamy jeszcze nadal w Duadzie Wodnika, i w Wodniku, i w Duadzie Wodnika. Także Pluton, ale o co chodzi? Jak tutaj Słońce do Raka, no to nagle, no co tu ukrywać, najważniejsze jest państwo. Rako, państwo, czyli społeczeństwo. I teraz na te kilka dni będą najważniejsze historie związane z ludźmi. I zobaczymy, co ludzie powiedzą. No wiemy, co się dzieje w Brukseli, i bardzo z tego się cieszę, bo to, co powiedziałem, do tego nie ma robotników, a zostali chłopi. I chłopi mają w tej chwili prawo głosu, ponieważ oni to są jedyni producenci właściwie czegokolwiek. Nie ma żadnych innych producentów. Inni producenci, na przykład jeżeli nawet jestem szewcem i sobie tam robię, to jestem rzemieślnikiem. Jeżeli teraz jest jakaś fabryczka, przypuśćmy, nawet zatrudniająca 100 osób, czy nawet 1000, a jest to jednostkowa, to jest manufaktura. Nic nieznacząca, zupełnie. Ale chłopi jako rolnicy, ogrodnicy, sadownicy, potem to można wymieniać się, ale wszyscy, którzy są związani z ziemią i hodowlą zwierząt, to już nie jest żart. To jest ogromna ilość. W dodatku jeszcze jedna.
sytuacja, która jest bardzo ważna, że zrobiono taki układ, że rolnik dzisiaj jest jakby monotematyczny, czy tylko hoduje zboże, tylko hoduje bydło, tylko hoduje konie, tylko hoduje i musi skupywać. W założeniu, tak, no jeżeli to jest rolnik, który hoduje tylko zboże, musi kupić nawóz. Kto nie potrzebuje? Kto ma małe uprawy? I teraz te małe uprawy, dlaczego? Dlatego, że ma 10 krów, ma przypuśćmy 2 hektary ziemi tej pszenicznej. 2 hektary to nie starczy, ale przypuśćmy, że ma 20 hektarów ziemi, to już je starczy mu. I teraz zrobi kiszonki, zrobi tam jeszcze coś, zrobi jeszcze coś. Jest samowystarczalny. Ale produkcję on ma. Tylko że on nie musi kupować. Nie musi kupować nawozów, bo ma swoje. Czyli spod krówek. Jeżeli tam się nawet trafi mu spod świnki, nic się nie stanie, jak zmiesza, tylko musi w innym sezonie. Znaczy, no po prostu to jest no inny nawóz i trzeba go troszeczkę inaczej, najlepiej przed mrozami jeszcze wywalić, tak żeby on się po prostu przegryzł, a nie dać na oziminę na przykład. No ale to są już tajniki rolnicze i rolnicy wiedzą. Ale też mamy jeszcze innych sadowników i to wszystko, oni są wszyscy jakby samowystarczalni, jeżeli mają na przykład przechowalnię. Jeżeli on może ze swojego sadu i przechować to wszystko. To są ludzie samowystarczalni. Ile jest takich? Nie bardzo mało. Ale w Polsce większość rolników właśnie jest samowystarczalnych. We Francji nie. Nie wiem, jak jest w Hiszpanii. W Niemczech na pewno nie. Sadownicy jeszcze tak, ale też nie za bardzo. Też nie, bo na ogół zbiera się jabłka, tak. Teraz, będąc w Austrii, było bardzo dużo małych gospodarstw. To, co ja widziałem, tam, gdzie ja mieszkałem. Ja mieszkałem pod Wiedniem w Baden. Tylko nie Baden-Baden, tylko w Baden pod Wiedniem. To jest jakieś, nie wiem, 14 kilometrów. Tam jest kasyno w tym Baden, jeżeli te osoby. Ja mieszkam jeszcze jakieś 5 kilometrów od Baden. Tak są te tężnie, takie wyglądają jak rzymskie, to jeszcze za tymi tężniami jakieś 1,5 kilometra. To była taka druga moja siedziba, na przykład na sobotę, na niedzielę, to sobie wyjeżdżałem, zresztą tam miałem super warunki, bo wspaniały kot, ogromny, taki kudłaty i no wiecie, nie miasto, świeże powietrze. No i tam byli ci rolnicy, to oni mieli te gospodarstwa, nie wiem jakie duże, ale przede wszystkim wino i to, co zauważyłem, to chyba świnki hodowali. Tam krówek nie za bardzo widziałem, ale widziałem owce. Byłem bardzo zdziwiony, że było stado owiec, ale czy krówki były? Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to. Dlatego, że jak przyjeżdżałem tam, to raczej z domu nie wychodziłem, tylko leżałem na leżaku albo zajmowałem się jakimiś innymi sprawami. Także po wsi rzadko, znaczy do Baden czasami chodziłem na piechotkę, aby wsiąść w tramwaj i dojeżdżałem do samej Opery. I potem od Opery sobie szedłem już do pracy. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o jeszcze jakieś inne rzeczy, no zobaczymy jak to będzie, ale tutaj widzę, że bardzo jest oddolny ten ruch, buduje się na świecie, nie tutaj. I o dziwo trafił mnie się wywiad, znaczy nie wywiad, no wszyscy oglądali to w Davos. Tak, tutaj i przemówienie, zaraz pokażę kogo. Zobaczcie sobie. O. To jest właśnie kosmogram prezydenta Argentyny. Zwróćcie uwagę,
zaraz pokażę. Ja go omówię któregoś dnia ze szczegółami, tylko o co mnie chodzi? Jest to, o dziwo, waga, samotna waga. Nieprawda, że samotna waga. I teraz on jest końcowa waga. On jest waga panna. Wagi, te końcowe wagi, on jest z 22 października. I jeszcze zwróćcie uwagę. Ja nie mam godziny. Ja go zrobiłem na 12. I teraz popatrzcie sobie, jak szalenie wysoko ma Słońce z Merkurem. Słońce z Merkurem daje człowieka, który jest bardzo elokwentny. To jest fakt, ale on ma akurat cofniętego tego Merkurego, więc on jest wolno myślący, czyli nie jest człowiekiem, który sobie tam pluje czy coś, ale pierwsza od Słońca, pierwsza planeta od Słońca to Jowisz. Wyjątkowo mądra osoba, postać. Co mnie zdziwiło, to co opowiadano, bo wagi na ogół mają partnerów, ale jest waga i właśnie ta ostatnia waga nie ma partnerów, tylko sobie szuka. Tylko że to są postacie, powiedzmy, że nazwijmy to tak zwane tragiczne. Dlaczego? Dlatego, że musiała być jakaś trauma w dzieciństwie, że ten człowiek nie jest no, blisko taty czy mamy. Teraz zwróćcie uwagę, że tak, naprzeciwko Słońca jest Saturn. I Saturn, jeżeli jest tak mniej więcej naprzeciwko, miał chyba kłopot, a teraz nie wiem, bo nie mam godziny. Albo z mamą, albo z tatą. Bardzo możliwe, że to było, jeżeli, ale to trzeba by bardzo prześledzić, bo to jest chybiony, bardzo chybiony. Ale ten człowiek, mając ascendent prawie że w koziorożcu, jest szalenie twardy. I dlatego on, ten Davos, no, zrobił taką dziwną historię. Właśnie opowiadał o Argentynie jako najbogatszym państwie na świecie. Bo to prawda. Drugim najbogatszym państwem takim w Europie szykowała się Polska. I Polska była bardzo bogata. Bardzo dużo Polaków wtedy wyjechało do Argentyny. Nie dlatego, że Polska była biedna, tylko myśmy się budowali i rozwijali właśnie w ten sposób, że jechaliśmy do bogatych krajów, żeby przyjechać z jakimś majątkiem. Tak zrobiła moja rodzina. I wyjechała, ale na ponad 40 lat zaginął ślad. Odnaleźli się. Bardzo się ucieszyliśmy, bo wspaniali ludzie właśnie wyjechali i wyjątkowo, nazwijmy to, bogaci. Wyjątkowo bogaci wyjechali z ogromnym majątkiem. Zresztą tutaj z tego miasta no bardzo dużo i z Bielska, z tego samego ta rodzina wyjechała, ale to jeszcze wcześniej oni wyjechali. Oni jeszcze wyjechali za czasów Napoleona, bo jednak tam no, najbardziej znaną rodziną, no to są, no wiecie kto, dokładnie żona Kennedy'ego. Ta rodzina jest jedną z najbogatszych, a ci, którzy nie wiedzą, niech trochę poszperają, no nic za darmo. Bardzo mnie się podoba ten kosmogram. Chciałbym go przejrzeć, zobaczyć, jak on wygląda, zobaczyć na tranzyty, kiedy on został tym prezydentem, jak to w ogóle wygląda, ale naprawdę postać rewelacyjna. Dla mnie rewelacyjna. Po pierwsze waga. Wagi dążą do równowagi. I o dziwo, jest on, tak zrozumiałem, jego siostra zajmuje się, powiedziano, że tarotem. Nie zajmuje się tarotem. Nie. Zajmują się kabałą. I dlatego też jest związany z tym, co mówimy tu Chaba-Lubavitch. Tak, oni są związani, Argentyna jest bardzo związana, dlatego że no, tam jest bardzo silnie to rozwinięte i wyjątkowo silnie jest rozwinięta astrologia.
wyjątkowo silnie w Argentynie. Ja nawet jestem czasami bardzo zdziwiony tymi astrologami, nie tylko argentyńskimi, brazylijskimi, z Peru. W Peru jest bardzo silna grupa. Bardzo silna i bardzo dobrych astrologów. Zresztą właściwie w tych krajach latynoskich astrologia jest dniem powszednim. To nie jest dziedzina, która jest jakby zamknięta. Ja miałem do czynienia z taką meksykańską astrolog, dziewczyną bardzo dawno, właściwie jak ja zająłem się tutaj na YouTubie. Ona się odezwała momentalnie, zaczęliśmy pisać sobie, oczywiście przez translator, ale byłem zdziwiony jej jakąś taką miłą, powiedzmy, że kulturą astrologiczną, bo to jest, i tak jak mam do czynienia z Hindusami, no dla mnie są bardzo agresywni, dla mnie są bardzo ekspansywni, kiedy Latynosi nie, są bardzo, znaczy tutaj Latynosi, mówię o Ameryce Łacińskiej, niekoniecznie muszą być Latynosami, ale w założeniu. To jednak no są tacy, i teraz zwróćmy uwagę, że teraz jego mamy tutaj, on jest wyjątkowo taki bardzo prezydent idący w stronę kapitalizmu. Ale zwróćcie uwagę, jak on się wypowiada o papieżu. Bardzo źle o papieżu, dlatego że uważa, że papież jest no taki, jak mamy odczucia. Właśnie i mimo to, że my nie jesteśmy powiedzmy, że krajem kapitalistycznym, my nie mamy w naturze kapitalizmu, my mamy w naturze właściwie nawet nie można powiedzieć jakąś taką dziwną strukturę, bo tak, czystej demokracji, jako demokracji my nigdy nie dotknęliśmy. My dotknęliśmy takiej troszeczkę partyjnej takiej demokracji, nazwijmy to tak. Ale była kiedyś tak zwana złota wolność szlachecka i ja mówię o tej początkowej, tej najpiękniejszej, tej, kiedy jeszcze byli kmiecie. I to była ogromna wolność. Ja zresztą będę opowiadał w Offsetce, będziemy rozmawiać na tematy wielkie, takie jak sztuka astrologii, tak sztuka przepowiadania przez Polaków, tutaj Uniwersytet Jagielloński i wszystkie uniwersytety, chociażby w Wiedniu, uniwersytet, który wykładali właśnie Polacy, polscy i to właśnie z tych kmieciów. To było to jest najpiękniejsze, że jednak wtedy można było się także wykształcić i być wielkim, jeżeli się było wielkim, czyli nic nie stawało na przeszkodzie w tamtych czasach. To są czasy jagiellońskie, to są czasy troszeczkę później, ale jednak ta dziedzina była ogromna w Polsce. Tutaj my byliśmy naprawdę potęgą, jeżeli chodzi o astrologię i matematykę. No, co tu ukrywać? No proszę, Kopernik, Heweliusz. Proszę zwrócić uwagę. Nawet gdybyśmy uważali, że niech będzie, że Kopernik był Niemcem, ale żył na terenie Polski. Bo faktem, że on miał co miał córkę z nią, no ona była prawdopodobnie Niemką. To co ja się orientuję, czy to prawda, to nie jestem pewien na 100%. Heweliusz, ale nie tylko Heweliusz, mamy mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy w tamtych czasach żyli i funkcjonowali i do Polski chętnie tutaj przybywali. I chcieli tutaj być, dlatego że to był kraj bardzo bogaty i bardzo silny, bardzo odpowiedzialny. Zresztą, co tu ukrywać, no, wygraliśmy największą bitwę na świecie czasów średniowiecznych. Tak? To była największa bitwa z zakonem krzyżackim. Nie tylko zakonem, ale z tym, co właściwie by można by było porównać do czasów, no nie można, ale czasy są bardzo podobne współczesne. Jeżeli patrzymy
na ten naród, który jest za Odrą, a zakon krzyżacki to właściwie tak samo. To samo. Tylko że w tej chwili mamy inne rozłożenie sił, jeżeli chodzi o to, bo wtedy był, no, zakon krzyżacki był bardzo rozpowszechniony. To był zakon, który przede wszystkim handlował tym czerwonym winem. I z tego miał to wino mszalne, konkretnie mówiąc. Z tego miał ogromne, bo wymusił na papieżu to, że tylko to wolno było pić. Skąd mieli to wino? A z tej czarnej porzeczki, którą rozsiali właśnie w całej Dolinie Prawisły. Do tej pory jest zagadką, skąd jest czarna porzeczka. Jak są biolodzy, to może niech ktoś napisze, skąd się zebrała ta czarna porzeczka. I to był biznes nie z tej ziemi. Słuchajcie, stałymi statkami, zresztą to Gdańsk, no fantastyczny port, gdzie można było i nie tylko, a Królewiec, zresztą to był niesamowity zakon i świetnie zorganizowany. Także oni finanse mieli kompletnie wszędzie, łącznie tam w tej gdzie tylko był kościół, to wszędzie było tylko to winko. I to jest naprawdę interes nie z tej ziemi. My straciliśmy ten interes i straciliśmy od tego momentu, właściwie tutaj zakon krzyżacki, kiedy podbiliśmy, nie przejęliśmy tego, a mogliśmy przejąć po Wiedniu. Po Wiedniu mogliśmy przejąć ten interes całkowicie. I ten interes, słuchajcie, w tej chwili prowadzą, no co tu ukrywać, ale Czesi, jak zobaczycie, pojedziecie do Czech, to zwróćcie uwagę, jakie alkohole mają i one są wszystkie produkowane w Czechach. To jest najciekawsze, co cicho się mówi. Ale Czesi mają prawie 70% licencji światowej. Kompletnie na wszystkie alkohole. Oni przejęli ten interes. No zresztą zakon krzyżacki do tej pory jest. Jest w Wiedniu i jest na Śląsku. No i w tej chwili chyba w Poznaniu nawet jeszcze pozostał. Z tym, że oni przejęli zupełnie inny charakter. I nie wiem, czy podlegają papieżowi. Nie wiem, czy bezpośrednio, ale chyba tak, bo na śląski zakon, chyba zakon krzyżaków chyba podlega papieżowi, bo nie może być ten protestancki, ponieważ od tego momentu rozpoczyna się ta inwazja luteranizmu, no tak, nie tylko w Czechach, w Anglii. To jest ten moment właśnie taki dosyć dziwny. I bardzo dziwne, no ale to już zostawmy to. Także tutaj mamy problem jakby, ale czasy są bardzo podobne. Także nie dziwmy się, że na przykład te czasy są inne. To jest to samo. Myśmy się wykosztowali wtedy strasznie na tą wojnę. To co właśnie reprezentuje to bractwo jaszczurcze, przecież wtedy się zawiązało na terenie. Wtedy powstaje, no nie wtedy, tylko wcześniej już powstały herby Prus 1, Prus 2, Prus 3, które są przepięknymi herbami polskimi. To jest i to bractwo jaszczurcze, które tutaj właśnie nosi i ono właściwie do tej pory ono istnieje, tylko że to jest znowuż obłuda tego rządu poprzedniego, znaczy wcześniejszego, tego nazwijmy to komunistycznego, ponieważ Prusacy, większość Prusacy się dzielą na dwie jakby grupy, na ewangelitów i no i rzymskiego, znaczy rzymskiego, dobrze, są w normalnym kościele, o, tak będzie łatwiej. I ci, którzy mówili po polsku, to chodzili do naszego kościoła. Ci, którzy mówili po niemiecku, chodzili do ewangelickiego kościoła. I czasami w rodzinie nawet były to po prostu były tak rodziny skonstruowane, że na przykład kobieta była ewangeliczką, a mężczyzna był, na ogół dzieci
wtedy wybierały, to zależy od sytuacji, ale na ogół wybierały katolicyzm, znaczy ten rzymski, ze względu na to, że no jest troszeczkę ewangelicy pracują w niedzielę. Katolicy są większymi leniami i zawsze wybierało się to większe lenistwo, także wybierało się, żeby w niedzielę nie pracować, także już od soboty się tak troszeczkę, no i troszeczkę mniejszy reżim był. A w dodatku jeszcze jedna rzecz, że no jakoś tak wygląda na to. I teraz tak, po II wojnie światowej Prusaków było bardzo dużo, na Mazurach przede wszystkim, Prusów tak zwanych, i ich traktowano jako Niemców. I wszystkich spakowano i wysłano do Niemiec. W Niemczech oni są traktowani jako Polacy. Nie są traktowani jako Niemcy, ponieważ nie są wyznania ewangelickiego. Ci, którzy są ewangelickiego, to oni wyjechali wcześniej, w czasie wojny. W czasie okupacji wyjechali. Zresztą między innymi z Prus wyjechał taki statek, który zatonął całkowicie. Nie pamiętam, jak on się tam nazywał, ale to jest właśnie z kolei Prusacy polskiego pochodzenia no, chcieli do macierzy, tak. No i tak się stało, że nie. Z tego rytu także są tutaj ewangelicy, także Jaźwingów dołączył. Jaźwingowie, bardzo mało jest Jaźwingów. Jaźwingów w tej chwili, jak jest 60 rodzin, to jest wszystko, jeżeli to, co ja się orientuję. No i potem są właśnie Kaszubi. Kaszubi tak samo. Jest połowa, część jest ewangelików i druga połowa jest część katolików. I są niesnaski pomiędzy jednymi a drugimi. I to bardzo poważne. Najbardziej na pograniczu tutaj dokładnie Oliwy. Jak idzie Oliwa, bo jeszcze jest Kociewie. Kociewiacy raczej są katolikami, ale też tam bywają ewangelicy. I to właśnie to jest takie dziwne troszeczkę, bo czasami my mylimy Kociewiaków z Kaszubami. I są, jak ktoś czytał książkę albo oglądał Blaszany Bębenek, to niech obejrzy ten film Blaszany Bębenek, bo on jest napisany przez właśnie Kaszuba, ale nie, z tego niemieckiego Kaszuba, a nie tego, niby on się podaje jako gdańszczanin. No nie zupełnie, to jest takie bzdurne gadanie dla mnie. Ja, ponieważ mam rodzinę tam na Kaszubach i to jest taka typowa rodzina kaszubska i na przykład ciocia absolutnie nie mówiła nigdy po polsku, tylko mówiła po kaszubsku i po niemiecku. Absolutnie ciocia nie mówiła w żadnym innym języku, tylko nie. I stąd znam i stąd wiem, jak jest na Kaszubach i jak to wygląda. I słuchajcie, to nie jest tak, jak teraz historycy mówią. Zresztą poznałem tą nauczycielkę, już szkoda, że nie żyje, bo wspaniała kobieta, która wprowadziła kaszubski do szkoły podstawowej. I ona, te piosenki, które tam, te dwa kije, tam coś, ja nawet to poznałem ją, fantastyczna osoba, zostawiła braci, ale nie wiem, czy też klasy jeszcze kaszubskie istnieją, ale wszyscy będą wiedzieć, o kogo chodzi, tą panią. Fantastyczna dziewczyna i odeszła trudno odeszła na raka i to tak zupełnie nagle. Ja z nią rozmawiałem, tak mniej więcej gdzieś, bo ja wiem, 15 lat temu, może troszeczkę mniej. Nie umiem odpowiedzieć, musiałbym z koleżanką skonsultować i wtedy ona opowiadała, jak to było, jakie były problemy z tym kaszubskim, jak nie chciano tego kaszubskiego, bo ten kaszubski to taki, a to jest bardzo dziwny język, bo to jest taki język bardzo endemiczny, mało tego, przepiękny alfabet. I trzeba by się zastanowić, czy Katarów pochodzą. Właśnie tam wtedy, jak
wygnano ich tam z pomiędzy Hiszpanii i Francji, bo Kartuzy powstały i Zamek Kartuski i to wszystko, czy czasami właśnie nie wtedy powstał ten język i ten język, czy czasami ta pisownia nie powstała wtedy. To jest bardzo ciekawe. Nigdy nie rozmawiałem na ten temat, ponieważ nie miałem takiej wiedzy. Nie miałem. Dzisiaj mam zupełnie większą wiedzę na ten temat, ale jak ktoś by wiedział, to bardzo chętnie bym posłuchał tego, bo to jest bardzo piękna historia i Kaszubi w ogóle jako Kaszubi, tak jak Prusacy, oni stanowili taką odrębność, ale wsławili się bardzo w bitwie pod Oliwą, także tutaj na morzu. Bardzo się wsławili i właściwie od tego momentu możemy powiedzieć, że Kaszubi są Polakami, takimi prawdziwymi. No i potem wsławili się także podczas drugiej wojny przede wszystkim. Tutaj ja nie pamiętam, jak to się nazywało, ale tą partyzancką, taką swojską, podlegającą pod AK. Nie pamiętam, jak ta nazwa, ale ta partyzantka, proszę, do tej właściwie trzeba przyznać, że do niedawna ona istniała. Ze względu na, wiecie, ze względu na co? Na plan Wisła. I ta partyzantka, nie wiem, czy się jeszcze ujawnili wszyscy, bo się boją, po prostu boją się, bo plan Wisła był. No i co tu ukrywać, jedna z najbardziej niebezpiecznych postaci, która zasiadła w Białogardzie, a to już wiecie, o kogo chodzi, o pana, potem jego syn był, no i mamy kłopot. Tak, to jest. To, co się działo w Gdańsku i to, co było w Gdańsku, to po prostu nawet w tej chwili to jest nie do pomyślenia po prostu. I o tym trzeba dobrze pamiętać. Także dziwię się, że pan ten nie opowiada, troszeczkę jak tutaj przyjechał pan Wałęsa, to przyjechał jako elektryk do stoczni i był przy spawaczach. A spawacze też mi opowiadali, jak było z nim, a oprócz tego ja nie rozmawiałem nigdy o tym panu, który teraz jest, ale o tych jego opowieściach, można różnie to traktować, a najbardziej boli mnie to, że po prostu, jeżeli tam się jest, to trzeba walczyć o to, żeby były te odszkodowania. Ponieważ wszystkie kraje otrzymały odszkodowania. Wszystkie kraje otrzymały, tylko my nie, jedyni nie. A jeżeli otrzymamy, to zagarnie ktoś, kto właśnie nie ma prawa do tego. A to jest najbardziej smutne. I to zależy teraz od tych wyborów. Właśnie to teraz zależy najbardziej od tych wyborów, kogo wybierzemy i czy wybierzemy z tej opcji, która była czy z tej opcji, która jest. Ta opcja, która była faktem, że zrobiła bardzo dobry rachunek sumienia i wyliczyła każdą cegłę w Warszawie, ale nie w Polsce. I to jest najciekawsze, że to było takie, troszeczkę i teraz nie wiadomo po co. Tak? I czy będzie tak jak za czasów, wiecie o co chodzi. Czy 1:1, czy 1:70 paru. Bo na pewno nie będzie to dziesięcina. Tylko zrobią jakiś taki myk, żeby ci, którzy, albo na przykład procentowo, jeżeli to jest mój dziadek zginął, to będzie tam, ale jakbym odszedł i przypuśćmy, moja córka by chciała, to już nie dostanie, tylko jeszcze dostanie jeszcze mniej. To takie cwane podejście. A w gruncie rzeczy to już mogę Państwu powiedzieć, te pieniądze są zlokalizowane wszystkie w banku. Wiecie jakim? Tym, z którego był poprzedni, papież, czyli dokładnie w Banku Bawarskim. Są zdeponowane wszystkie. Czyli bank dokładnie
a jak chcecie bardziej dowiedzieć się, to obejrzyjcie listę, to co zrobił jeden z filmowców, tak. No i macie wtedy tutaj to. I potem Szwajcarzy szybciutko wypłacili wszystkie pieniądze i odkryli gdzie są te zasoby. Także to lista Schindlera, dokładnie. Tak, proszę. Tak jest. To nie. Pamiętajmy o tym, że dużo pamiętamy, że dużo wiemy. Tylko nie chcemy mówić, żeby nie wzbudzać jakichś takich lekko zazdrości, tak? No bo ci, co przyszli ze wschodu, to co oni mogą? Co oni mogą? Oni i tak dostali najlepsze mieszkania i najlepsze miejsca. Bo i do tej pory się szarogęszą i gęszą. No wiecie, o co chodzi. Smutno mi to, ale po pierwsze, no, co tu ukrywać? Prawdę powiedzieć prosto w oczy jest bardzo trudno i trzymajcie się z Bogiem. I tylko tyle na dziś.